Tego mi brakowało. Witajcie Dortpowicze. W końcu doczekaliśmy się Daci Duster 3 na dortpowe testy tego samochodu w terenie. Pojeździmy trochę po górkach, zabierzemy go na pustynię, postaramy się oddać w jednym kawałku Renault Polska. Samochód mamy dzięki uprzejmości grupy Dąbrowscy. Jest to hybryda, oczywiście 4x4, 1.2 TCE wspomagana silnikiem elektrycznym. Taki sam samochód plus pełną hybrydę i inne modele będziecie mogli osobiście przetestować na zlocie w Kokotku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Tymczasem zabieramy ten samochód w teren, zobaczymy co potrafi. Dacia Duster trzeciej generacji zyskała całkowicie nowy, odświeżony wygląd. Mamy mniejsze szyby, plastiki wydają się nieco bardziej masywne, może trochę estetyczniej wykonane niż w poprzednich generacjach. Samochód, który dostaliśmy na testy, to Dacia Duster z silnikiem 130 koni. Samochód jest w topowej odmianie Xtreme z takim praktycznie topowym wyposażeniem. Pełną listę i cennik takiego samochodu znajdziecie w opisie tego filmu na naszej stronie. Jest skonstruowany na zupełnie nowej płycie, przez co mamy trochę więcej miejsca pod nogami, trochę więcej miejsca w bagażniku w stosunku do poprzednich generacji. W samochodzie mamy mniejsze szyby, a przez co mamy uczucie takiej większej prywatności i większego komfortu. Powiedzmy, jest tak bardziej premium, a przez to ma to też jeden mały minus. Dużo ciężej jest wychłodzić łokieć. Większy bagażnik niż w poprzednich generacjach. Nie tylko więcej miejsca na bagaży, ale też więcej miejsca dla naszych sierściuchów. W pierwszej kolejności pojedziemy na kamieniołom. Zobaczymy, jak samochód poradzi sobie na podjazdach, zjazdach, na utwardzonej nawierzchni, a potem zabierzemy go na nieco mniej utwardzony, na sypki teren, na pustynię siedlecką. Nie zmieniła się konstrukcja napędu w stosunku do poprzednich generacji. Dalej mamy sprzęgło wielopłytkowe sterowane elektromagnesami. Zmienił się natomiast soft, który to wszystko obsługuje. Pokrętło trybów zyskało nowe funkcje. Nie ma w tej chwili typowego trybu 2WD, który wymusza jazdę tylko z przednim napędem. Mamy tryb Eco, który dołącza nam tylny napęd, kiedy jest potrzebny, ale z priorytetem dla spalania, czyli ekonomii. Mamy tryb Auto, który dołącza nam tył, podobnie jak w trybie Eco, kiedy jest potrzebny, ale nie zważając na ekonomię. I do tego mamy kilka nowych trybów typu śnieg, typu piasek i tryb offroad, o którym opowiemy więcej przy okazji testu na pustyni siedleckiej. Niestety trybu śnieg, z racji pory roku, nie będziemy w stanie przetestować. Zobaczymy, jak się zachowa na pustyni przy okazji testów na piasku. Bardzo fajną funkcją jest asystent zjazdu. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk i nie musimy potem, zjeżdżając ze stromej górki, ani ściskać gazu, ani hamulca, ani sprzęgła. Samochód myśli za nas i zjeżdża za nas. Fajny substytut, taki mały substytut dla reduktora. Powiem, że kamerkę to lepszą miałem w jedynce cofanie. W ogóle jest niewyraźna. Ta rozdzielczość taka z bani totalnie. I asystent to jest coś wspaniałego. Film tego nie oddaje. Nie ma asystenta podjazdu pod górki, ale myślę, że wystarczająco mocy, żeby pokonywać jakieś małe wzniesienia. Nagrane. Nagrałam to! Nagrałaś to? Tak. Chciałem zobaczyć jednak, jak bardzo trzeba wciskać gaz. Jednak trochę trzeba.
Jestem zaskoczony, z jaką łatwością ten samochód radzi sobie w terenie. I to mimo tego, że to jest wersja zupełnie podstawowa, bez żadnego liftu, bez opon i bez jakichś dodatkowych osłon poza tymi standardowymi. Jedyne co zauważyliśmy, to robiąc górki, podjeżdżając pod górki, fajnie, łatwo, bez dodawania gazu wjeżdżał do pewnego momentu na górki, aż mu się to odwidziało za którymś razem. Na ekranie, na wyświetlaczu możemy podejrzeć, jak wygląda w danej chwili zasilanie, czy silnik elektryczny wspomaga spalinówkę, czy nie wspomaga. No i zauważyliśmy, że faktycznie w momencie, kiedy już brakuje prądu i nie ma się jak doładować elektryk, zaczyna tej mocy trochę brakować na podjazdach. Ewidentnie silnik elektryczny bardzo pomaga temu spalinowemu, zwłaszcza w momentach, kiedy jest zapotrzebowanie na większą moc, tudzież jakiś dłuższy podjazd. Pierwszej i drugiej generacji Dacia Duster, wersję 4x4, zdradzała mała naklejka na klapie bagażnika albo spojrzenie na tylne zawieszenie. Duster 3 w wersji 4x4 rozpoznamy przez zderzaki z większym ścięciem, które poprawiają kąty najazdu, a z kolei wersja 2WD posiada bardziej masywne zderzaki, ale dużo łatwiej stracić w terenie. Dacia zaczęła zatem teraz dzielić Dustera na dwie wersje. Bardziej terenową i bardziej bulwarową. Jeżdżamy właśnie na pustynię siedlecką. Samochód ustawiłem w tryb jazdy po sypkim, tryb jazdy po piasku. Na razie robimy pierwszy podjazd, z którym sobie radzi nawet nasz wysłużony 1.6. I nawet tak specjalnie nie muszę tutaj gazu wciskać, leciutko wchodzi. Zabawa się zacznie za chwilę, jak wjedziemy w sypszy piasek i głębszy. A spróbujemy. Nawet przez moment samochód nie pomyślał, że jest mu ciężko. Dziwnie się jedzie samochodem po pustyni siedleckiej, jak nie trzeba go żyłować na jedynce do 6000 obrotów. Jedziesz ze mną zobaczyć tamtą górkę od razu? Spróbujemy. No brakuje. Czy jakby się rozpędził? Ewidentnie mu brakuje prześwitu. Koła chcą kręcić, ale niestety wiesza się na muldzie. No? A dwójką próbowałeś? Tak, próbowałem. Na dwójce już się niestety zaczyna dusić. Nie, jest w trybie piasek. To weź loka po prostu zrób. A nie wiem, gdzie tu można... AC off? A jest, AC off. Albo trzeba przytrzymać? Może na loku się wyłączy. O, Antypoślizgowy jest, wyłączony. O! Dobra, system kontroli trakcji. Zapomniałem o tym systemie. Ja go nie mam. Szczęśliwy człowiek. Z ESP OFF. Podejście numer 48. Jest lepiej, ale dalej brakuje. No, znowu to jest. Włączyło się. Co? Tu jak przekroczysz, wiesz, prędkość, to mu się włącza. Return to home. Niestety na pustynię brakuje prześwitu, mimo wyłączonego SP, kontroli trakcji. W pewnym momencie po prostu się wieszał na piachu i nie chciał już ciągnąć dalej. Fajnie, że jest ten silnik elektryczny, bo nawet na niskich obrotach czuć, że nie brakuje mu mocy i idzie bardzo fajnie. Po piachu idzie po płaskim bardzo dobrze, nawet po głębszym, nawet po takim cięższym. No ale niestety prześwit, jeszcze raz prześwit, czyli już czekamy na pierwsze możliwości zliftowania takiego Dustera. No i zobaczenie, co wtedy potrafi, a wydaje mi się, że będzie potrafił naprawdę dużo. Tryb Eco, tak jak widzicie,
Bardzo rzadko dołącza tył, wtedy kiedy naprawdę jest potrzebny. Nie warto tego używać gdzieś tam w piasku, w ciężkim terenie. Z opóźnieniem będziemy mieli ten tył dołączany. No niemniej, no takie jest założenie tego programu, że no, ma działać głównie przód. I tak jak widzicie, no, działa głównie przód. Tryb śliskiej nawierzchni no, unika raczej dołączania tyłu, włącza go tam, gdzie jest to niezbędne. Z prostego powodu, żeby no, uniknąć nadsterowności samochodu i wpadnięciu w poślizg. No, ten tryb oczywiście no, na piasku no, nie jest to miarodajne sprawdzanie tego, jak to działa, tym bardziej jeszcze z wyłączonymi systemami kontroli trakcji, gdyż zapewne no, śnieżynka, czyli ten tryb jazdy na śniegu czy na śliskich powierzchniach, największy sens będzie miał w połączeniu ze wszystkimi systemami kontroli stabilności jazdy. To jest tryb lock. Jak widzimy, to cały czas praktycznie napęd idzie 50/50. Jest to taki typowy lock, tryb off-road, gdzie ten napęd jest cały czas wymuszony na przód i tył. Jedziemy piasek i nawet na jakimś takim prostszym odcinku dalej mamy 50/50, więc tak naprawdę tryb piasku gdzieś tam grząskich nawierzchni w dalszym ciągu rozkłada nam napęd przód, tył, tak żeby nie utracić tej trakcji w grząskim terenie. Samochód wprawdzie nie zaliczył górki na pustyni siedleckiej, co nie znaczy, że wypadł źle. Bardzo fajnie sobie poczyna w piasku, zwłaszcza przy niskich obrotach. Nie czuć braku momentu obrotowego, głównie ze względu na ten drugi elektryczny silnik, który bardzo pomaga w tego typu warunkach. Mamy krótką jedynkę, tak jak w poprzednich generacjach. To jest taki substytut reduktora. Także ten samochód ze swoimi właściwościami terenowymi wypada naprawdę całkiem przyzwoicie, tak jak poprzednie generacje. 21 cm prześwitu. Z jednej strony dużo, jak na SUV bardzo dobry wynik, z drugiej strony bardzo mało, jak pokazał przykład pustyni siedleckiej i naszej słynnej górki, trochę tego prześwitu brakło. Niemniej, spodziewamy się, że wkrótce pojawią się wersje Adventure, dodatkowe lifty zawieszenia, rzuci się fajniejsze opony i ten samochód będzie naprawdę bardzo fajnym offroadowym, może nie potworem, ale na pewno bardzo fajną zabawką do terenowej zabawy. Duster jak to Duster. Daje mnóstwo frajdy i wierzcie mi, zakochacie się w tym samochodzie od pierwszego wejrzenia. Za jego wygląd, za jego możliwości, za jego funkcjonalność i przede wszystkim cenę i dostępność akcesoriów. Naprawdę świetny wybór za naprawdę w tej chwili rozsądne pieniądze. Bardzo byłem tego ciekaw, co drzemie w nowym Dusterze, w sensie napędu. I powiem Wam, że to wygląda wszystko dokładnie tak samo jak w pierwszej, drugiej generacji. Być może nawet zastosowano dokładnie te same części. Zawieszenie to dwa poprzeczne drążki, jeden podłużny. Napęd jest przenoszony z wału na sprzęgło wielopłytkowe, sterowane elektromagnetycznie. No i mamy wał, który, powiem Wam szczerze, i wał, i półośki, i drążki, same sanki, wszystko wygląda dokładnie tak jak w pierwszej i drugiej generacji. Wcale bym się nie zdziwił, jakby te części były ze sobą zamiennie stosowane. Tylna zwrotnica ma inną konstrukcję niż w pierwszej i drugiej generacji, ale co najbardziej cieszy, to zastosowano w końcu tarcze hamulcowe i być może będzie jakiś sposób, żeby je zaadaptować do wcześniejszych generacji daci, co pewnie w przyszłości sprawdzimy.